Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Jestem tu dzisiaj z... Bartkiem, cześć. Który jest... Gejem. Polka w Ameryce. Przede wszystkim dziękuję Ci bardzo, że zdecydowałeś się na nagranie tego ze mną. Ja dziękuję za zaproszenie. I pierwsze pytanie przede wszystkim, kiedy wiedziałeś, że jesteś gejem? Wiesz co, ja wiedziałem tak naprawdę, odkąd zyskałem jakąś taką samoświadomość, że istnieje coś takiego jak orientacja, że istnieje coś takiego jak pociąg. Nie wiem, miałem może 10 lat, jakoś tak, jak nie wiem, zaczynałem oglądać jakieś, nie wiem, filmy, jakieś seriale, bardziej rozumieć, o czym one były. No i stwierdziłem, że okej, kobiety pięknie tam wyglądają, są bardzo estetyczne, są bardzo zadbane, ale ci faceci, no to jednak jest coś fajnego. Dobra, kto był Twoim pierwszym crushem w takim razie? Zac Efron był takim moim pierwszym crushem. Pamiętam, że miałem jego plakaty porozwieszane po pokoju swoim. Wszyscy koledzy mieli jakieś tam, prawda, plakaty różnych kobiet, plakaty różnych aktorek czy piosenkarek. Ja miałem Zaca Efrona. Przed kim było Ci się najciężej przyznać, że tak powiem, wyjść z tej przysłowiowej szafy? Wiesz co, najciężej mi było, to chyba dla każdego, znaczy nie chcę też generalizować, ale wydaje mi się, że dla każdej osoby homoseksualnej najciężej jest się wyautować przed rodzicami. Bo to są jednak osoby, które są Ci najbliższe i to są osoby, których nie chcesz zawieść, to są osoby, które zawsze chcesz w 100% wiedzieć, że mogą na Tobie polegać, mogą na Ciebie liczyć i których zdanie tak naprawdę jest dla Ciebie najważniejsze. U mnie na szczęście to przebiegło bardzo, bardzo miło i bardzo serdecznie, dlatego że moi rodzice przyjęli tą wiadomość naprawdę z dużą miłością, z dużą troską, z dużą serdecznością i z takim przekonaniem, że kochamy Cię takim, jakim jesteś, że to nie jest coś, co sprawi, że nie wiem, wyrzucimy Cię z domu, czy sprawi, że będziemy Cię mniej kochać, czy będziemy, nie wiem, przestaniemy na Tobie polegać, że nas zawiodłeś, czy coś. To moi rodzice dali mi odczuć, że dla nich tak naprawdę to nic nie zmienia i że to jest dla nich, no, może nie aż tak bardzo normalna sprawa, ale wciąż jest to coś, co szanują. Nie tylko tolerują, ale i szanują. I to było dla mnie najważniejsze i czuję się naprawdę niesamowicie, wręcz uprzywilejowany, że mam takich rodziców, którzy w ten sposób mnie potraktowali. Jedynym ich ostrzeżeniem było to, że bądź ostrożny, no bo to wiesz jednak jak jest, że w tych czasach no, takie osoby jak ty, czyli osoby homoseksualne muszą po prostu na siebie uważać. Opowiedz o spotkaniu miłości swojego życia. No, miłością mojego życia jest mój mąż i ja męża spotkałem, to był bodajże 2015 rok. Myśmy się spotkali na portalu gejowskim, którego już chyba nie ma w Polsce. To było Kumpello. I my na tym portalu, ja wtedy pracowałem na nocki, w jednej firmie czekałem od drugiej firmy na informację, czy mnie przyjmują, czy nie. W każdym razie pracowałem w jednej firmie, były to zmiany nocne. Mój misiek się wtedy uczył się do egzaminów na studiach. No i tak ja pracowałem, tak on się uczył, że pisaliśmy ze sobą całą noc. I jak wracałem do siebie do domu, przepisaliśmy też całą drogę. Ja wtedy mieszkałem w dalszej odległości od Krakowa. Po czym stwierdziliśmy, że umawiamy się na następny dzień na randkę, że nie ma na co czekać. Tak nam się dobrze pisało, tak nam się dobrze rozmawiało, że stwierdziliśmy, że umawiamy się na randkę. Ja wróciłem do domu z tej nocki, mając w głowie to, że czekam na telefon od nowego pracodawcy, czy mnie chce, czy nie, mając w planach tego samego dnia randkę z Miśkiem i nockę w pracy. Jak już otrzymałem telefon, ponieważ na telefon od nowego pracodawcy czekałem mniej więcej do godziny 15, randka była o 19, dojazd do Krakowa około godziny z hakiem, nocka w pracy od 22:30. Więc jak ten telefon zadzwonił o 15, na szczęście mnie przyjęli, więc byłem bardzo zadowolony, że przynajmniej jedna rzecz mi się tego dnia udała. Poprosiłem moją mamę, żeby mnie obudziła o 19. Poprosiłem mamę, żeby mnie obudziła, bo na 19 mam być w Krakowie. Natomiast mama zrozumiała, że mam mnie obudzić o 19.
I to zakładam, że było moją winą, ponieważ ja byłem tak nieprzytomny, że po prostu mogłem to źle zwerbalizować. Mama mnie obudziła o tej 19:00. Ja o 19:00 wstałem i patrzę, a od Miśka mam nieodebrane połączenia. W ilości sztuk 4. No to dzwonię, zaczynam przepraszać, zaczynam tłumaczyć sytuację, zaczynam opowiadać, co się stało. No udało się go udobruchać, a nie było łatwo. Powiedział, że poczeka na mnie w kawiarni. Ja oczywiście w te pędy zacząłem się, prawda, szykować, ubierać, myć, zbierać, wszystko, nawet w ogóle nic nie zjadłem, a byłem praktycznie na czczo. Wsiadłem w transport, dojechałem do Krakowa i w tym Krakowie spotkaliśmy się w tej kawiarni. Usiedliśmy, zamówiliśmy cydr. Misiek był już udobruchany, bo już był po 2 cydrach, więc już był w miarę udobruchany. Już nie był na mnie zły, a spóźniłem się na pierwszą randkę 1,5 godziny. Tak, 1,5 godziny spóźniłem się na pierwszą randkę. Usiedliśmy, zaczęliśmy rozmawiać. Rozmawiało nam się fenomenalnie, praktycznie identycznie tak, jak dobrze nam się pisało. Zadzwoniłem do mojej przyjaciółki, czy by nie przyszła za mnie na zmianę do pracy. Przyjaciółka na szczęście zapytała, co, randka się udała. Ja mówię, że no tak, inaczej bym cię nie prosił. I tutaj, jeżeli ta przyjaciółka to ogląda, to dziękuję ci bardzo jeszcze raz. Mnie się udało tą pierwszą randkę przedłużyć. I tą pierwszą randkę przedłużyliśmy, która trwała ona tydzień. Praktycznie tyle, na tyle mnie Misiek wziął do siebie. Okej. I wtedy wspólnie gotowaliśmy, Misiek się uczył, ja chodziłem do pracy. Mieliśmy tak od razu bardzo szybko, jakby już taki przedsionek życia ze sobą. Życia razem, który, no jak pewnie słyszysz, był dosyć szybko, bo nastąpił de facto po pierwszej randce. Ale o ile człowiek tyle słyszy o tej miłości od pierwszego wejrzenia i że to jest taka strasznie wydumana historia, o tyle ja chyba mogę być przykładem, że coś takiego istnieje. No i tak się spotkaliśmy. Potem Misiek musiał jechać na chwilę za granicę. Ja wróciłem do siebie do domu. Jak wrócił z zagranicy, to zamieszkaliśmy razem. No dobra, no to teraz pytanie z grubej rury. Jak ci się żyło w Krakowie jako gej? To pytanie jest z grubej rury, owszem, ale odpowiedź na nie nie jest wcale taka, że ludzie się będą spodziewali, że nie wiadomo, jak źle mi się żyło. Absolutnie nie. Mnie w Krakowie żyło się całkiem dobrze. Owszem, nie tyle musiałem, co po prostu nauczony doświadczeniem i gdzieś tam może trochę przez taką wrodzoną i nabytą ostrożność, ani ja, ani mój mąż nie afiszowaliśmy się tym, że jesteśmy parą, że jesteśmy razem, nie chodziliśmy za rękę, nie okazywaliśmy sobie, nie wiem, czułości w miejscach publicznych, bo byliśmy tak nauczeni i byliśmy tak też na tyle ostrożni, żeby po prostu tego nie robić w trosce o to, że cenimy sobie spokojne życie i nie chcieliśmy też mieć takiej sytuacji, że ktoś, nie wiem, zacznie nas wyzywać na ulicy albo nie wiem, że zacznie nas zaczepiać, albo zacznie komentować, albo zacznie się krzywo patrzeć w naszą stronę, więc wychodząc na miasto, wychodząc na takie przestrzenie, gdzie nie było naszych znajomych, gdzie nie było naszych bliskich, po prostu staraliśmy się zachowywać ostrożnie, zachowywać dużą dyskrecję i po prostu się nie afiszować. No bo de facto tego byliśmy nauczeni i tak nam podpowiadała nasza ostrożność. Prywatnie mieliśmy taką sytuację, że mówiłeś tak, że jak czasem się czegoś wystraszysz, to masz taki odruch, żeby złapać kogoś za rękę pod ramię Tak. i że zatrzymywałeś się jakby przed robieniem tego w Polsce? Tak. Czyli swoje naturalne odruchy, które masz jako gej, żeby przytulić swojego faceta, pocałować, złapać za rękę na ulicy, to musiałeś blokować. No w Polsce tak. W Polsce tak było. To był instynkt samozachowawczy, taka chęć po prostu spokojnego życia, bo wiemy, jak w Polsce podchodzi się do osób homoseksualnych czy do społeczności LGBT. Na szczęście, i z tego jestem bardzo dumny i bardzo mnie to cieszy, widzę, że się to zmienia. Teraz, szczególnie kiedy generacja Z weszła do debaty publicznej, weszła do mainstreamu, kiedy oni zaczęli dorastać, kiedy zaczęli jakby pokazywać, jak oni są jakby wychowani, jakie mają postrzeganie życia, że są o wiele bardziej otwarci, że są o wiele bardziej paradoksalnie o wiele bardziej szanujący drugiego człowieka i są pozbawieni pewnych uprzedzeń,
to się zaczyna zmieniać i ja widzę, że po prostu coraz więcej młodych ludzi autuje się szybko i trwają przy tym, nie wstydzą się tego, nie boją się przede wszystkim tego, żeby pokazywać, kim oni są. O wiele trudniej jest tak naprawdę żyć, kiedy musisz tłumić w sobie pewne rzeczy. Czy to przez swój instynkt samozachowawczy, czy to przez po prostu zwykłą niechęć do wzbudzania jakiejkolwiek atencji, czy po prostu chcesz sobie przeżyć swoje życie ze swoim partnerem, ze swoim mężem, czy ze swoją żoną i nie chcesz przy tym wzbudzać sensacji. W Polsce czasem tak się czuliśmy, że możemy taką sensację wzbudzić. To, czy byśmy wzbudzili, tego tak naprawdę nie wiem, bo nigdy się faktycznie gdzieś tam specjalnie nie afiszowaliśmy, ale czy jak gdzieś wychodziliśmy do klubów, czy jak wracaliśmy z tych klubów, to zawsze staraliśmy się po prostu nie afiszować. Natomiast tutaj Jeszcze zaraz wrócimy do to jeszcze tutaj. wrócimy zaraz. To jest takie trochę przerażające dla mnie, bo to wygląda tak, jakbyście faktycznie się po prostu blokowali przed byciem sobą i dla mnie to jest nie do pomyślenia, bo ja nie miałam nic takiego, co musiałam jakby ukrywać w swoim własnym kraju. A ty miałeś coś takiego, z czym musiałeś żyć i nie zapytałam cię, w jakim wieku wyszedłeś do rodziców, ale prywatnie wiem, że wyszedłeś, jak miałeś bodajże 25, tak? 20 parę lat. Także wiele lat też zajęło to takie wychodzenie z szafy i czucie się pewnie z samym sobą, że możesz w ogóle to zrobić. Opowiedz o swoim ślubie, jak to było, gdzie pojechaliście i opowiedz też o tej rozmowie z urzędnikiem, jaką miałeś, jak starałeś się o wizę właśnie do Stanów Zjednoczonych, bo to też jest mega historia, którą mi prywatnie już tutaj Bartek opowiadał. Zanim jeszcze przejdę do ślubu, to też chciałbym powiedzieć może, czemu tak późno wyszedłem do rodziców, bo przez większość swojego życia uważałem, że moja orientacja to moja sprawa. I że to tak naprawdę nie powinno nikogo interesować, że ja jestem sam, że no to jest tak naprawdę moja rzecz. Moja rzecz, której nie mam potrzeby dzielenia się z innymi, która może niekoniecznie powinna wszystkich interesować. Natomiast o ile uważam, że nie powinno nas, nie wiem, razić może to, że ktoś jest gejem, czy ktoś jest inną osobą ze społeczności LGBTQ, o tyle wsparcie bliskich jest potrzebne. O tyle wsparcie bliskich jest bardzo potrzebne, bo ono uprawomocnia pewne rzeczy. Ja też się na terapii o tym dowiedziałem, że w momencie, kiedy ja wyautowałem się do rodziców i oni nie widzieli w tym nic złego, oni przyjęli to do wiadomości, przyjęli to wiadomość z szacunkiem i z miłością, mnie spadł ogromny ciężar z serca, o którym sobie nie zdawałem sprawy. Bo oni uprawomocnili mi to, że ja nie robię nic złego, że ja nikogo nie krzywdzę. Ja jestem po prostu człowiekiem takim jak każdy inny, który też ma prawo do miłości i do kochania drugiej osoby, niezależnie czy jest to kobieta czy mężczyzna. A odnośnie ślubu. Ślub był planowany. My jesteśmy z mężem już prawie 8 lat. Ze sobą, małżeństwem jesteśmy relatywnie niedługo, bo pół roku. Ślub mieliśmy brać przed pandemią, to był 2018, 2019, jakoś tak. Mieliśmy brać ślub przed pandemią, zaczęliśmy już pierwsze prace ku temu czynić, ślub oczywiście za granicą. Na początku to miała być Irlandia, no bo mi się marzył ślub na klifach. Irlandię też kocham całym sercem, więc chciałem też mieć taką ładną otoczkę tego ślubu. Mąż nie miał nic przeciwko, więc tak to wtedy jeszcze nie mąż, tylko narzeczony. Więc zaplanowaliśmy to w taki sposób. Natomiast wybuchła pandemia, kraje się pozamykały, więc musieliśmy nasze plany zrewidować i musieliśmy ten ślub sobie po prostu przełożyć na czas bliżej nieokreślony. No ale mąż dostał pracę w Stanach, dostał pracę w Nowym Jorku. No i stwierdziliśmy, że fajnie by było jechać tam razem, skoro jesteśmy razem już tak długo, jesteśmy narzeczeństwem, kochamy się i chcielibyśmy po prostu w to życie iść razem. Stany Zjednoczone, jak pewnie wiesz, nie wiem czy wy wiecie, mają równość małżeńską. Więc udało nam się ślub wziąć w Kopenhadze, w Danii, w przepięknym, absolutnie niesamowitym ratuszu. Czułem się, powiem Ci szczerze, jakbym brał ślub w zamku średniowiecznym.
Ślub był dosyć skromny, aczkolwiek myśleliśmy, że będzie skromniejszy, bo mieliśmy być tylko my i świadkowie. Przyjechała znaczna część, może nie znaczna, ale przyjechała część naszej rodziny, więc to też było bardzo, bardzo takie podnoszące na duchu, że pomimo tego, że ślub w innym kraju, że też organizowany, no nie tak troszeczkę jak sobie wyobrażaliśmy, że będzie organizowany, to pomimo tego nasi najbliżsi się zmobilizowali i przyjechali, towarzyszyli nam w tym przepięknym dniu. Sam ślub był bardzo wzruszający, bo ślub wyglądał w ten sposób, że najpierw pani urzędniczka dokonała, prawda, oficjalnej części, a potem mieliśmy swoje przemowy. I ja pamiętam, że się piekielnie stresowałem przed swoją przemową, bo jak w kilku słowach powiedzieć to, co czujesz do drugiej osoby, z którą jesteś prawie 8 lat. Ja się w ogóle popłakałem chyba wtedy. Nie pamiętam, bo się absolutnie strasznie stresowałem, ale pamiętam, że jak już powiedziałem, to jak zacząłem ją mówić, tą przemowę, to wtedy już puściło wszystko, był tylko Misiek i no i on był całym moim światem, nie było tak naprawdę już nikogo i mówiłem tylko i wyłącznie do niego to, co mówiłem z głębi serca. Nałożyliśmy sobie obrączki i potem poszliśmy na takie mini wesele, czyli takie jakby, czyli po prostu poczęstunek w restauracji, gdzie był i obiad, i deser, i coś do picia. I ten ślub odbył się 2 miesiące przed naszym wylotem do Stanów. Ślub wspominam niesamowicie, mamy przepiękne zdjęcia, udało nam się zorganizować panią fotograf, no i potem przyszła wizyta w konsulacie. Bo doszło, już mąż miał potwierdzoną, już mogę mówić mąż miał, chociaż chyba od początku mówię, mąż miał potwierdzoną już pracę, więc przyszedł czas na wizę dla mnie. Mąż już wizę miał, przyszedł czas na wizę dla mnie, więc udałem się do konsulatu do Krakowa ze wszystkimi papierami, z całą dokumentacją, z aktem ślubu, w którym trzeba jeszcze było wbić apostille, czyli taki dokument Ministerstwa Spraw Zagranicznych kraju, w którym się ten ślub brało, po to, żeby on był jeszcze bardziej respektowany poza granicami kraju, w którym się ślub brało. Oczywiście mówimy o krajach, które akceptują równość małżeńską. Złożyłem te papiery, konsul tak patrzy, przegląda, czyta, tak patrzy, tak się na mnie patrzy. A ile jesteście z mężem razem? Ja mówię, no 7 lat. To czemu tak krótko jesteście małżeństwem? Ja mówię, no bo wie konsul, żyjemy w Polsce, tutaj ciężko wziąć ślub z osobą tej samej płci, a wcześniej była pandemia. Na co konsul? Rozumiem. I wbił mi wizę. Czyli konsul, krótko mówiąc, już wiedział, o co chodzi, jak wystarczyło, że powiedziałeś, że... Wystarczyło, że zobaczył, że jesteś Polakiem i po prostu takim osobom jak ty, które się kochają ze swoim facetem od wielu lat, które nie są w stanie jakby zawrzeć tą umowę małżeńską, która pomaga we wszystkim, w kredycie razem, w kupnie mieszkania, później po śmierci nawet to pomaga, w takich sprawach nawet czysto biurokratycznych. To takie osoby jak ty mają to utrudnione w Polsce. Natomiast jesteście teraz w Nowym Jorku. I co się dzieje, słuchaj, w tym Nowym Jorku? Po tak 5 miesiącach, niecałym pół roku życia tutaj, powiedz mi, co myślisz o Nowym Jorku, jak ci się tutaj żyje? Czy ty czujesz, że możesz być tutaj faktycznie sobą i tutaj już nie musisz się blokować i możesz mieć te swoje naturalne odruchy, jak chcesz to go przytulić czy coś? Czy możesz coś takiego tutaj robić? Na początku się jeszcze troszeczkę baliśmy. Na początku to było tak, że zderzyliśmy się z tą ogromną metropolią, że to było takie wow, tyle ludzi, tyle budynków, te budynki takie wielkie, tyle ulic, szok. Pierwsza taka sytuacja wyszła wtedy, kiedy ja musiałem spędzić jakiś czas na wysokości, dlatego że mam przeogromny lęk wysokości i w momencie, kiedy mam ten lęk, kiedy czuję, że on do mnie przychodzi, że po prostu czuję, że zaczynają mi się trząść nogi, zaczynają mi się trząść ręce, ucisk w żołądku i tak dalej, mam taką tendencję, że łapę się Miśka pod rękę. I tutaj zrobiłem to pierwszy raz, będąc na Manhattanie. I to było na początku takie dziwne, że nikt nie patrzy. I ja tak sobie po jakimś czasie pomyślałem, że nikt nie będzie patrzył, że tutaj ludzie tak robią. Poza tym widzieliśmy mnóstwo par homoseksualnych idących normalnie za rękę po ulicy i to nas ośmieliło. I fakt, że mogę teraz męża złapać pod rękę czy za rękę, czy jak się boję, czy jak mam jakiś lęk, czy to lęk wysokości, czy nie wiem, jakiś lęk przestrzeni, mogę go złapać pod rękę, mogę iść z nim normalnie za rękę po ulicy,
to jest dla nas no, nieporównywalna różnica. Wyzwolenie. Tak, wyzwolenie i uprawomocnienie. Kolejny raz uprawomocnienie. Uprawomocnienie tego, że jesteśmy normalnymi ludźmi, że mamy prawo iść za rękę po ulicy, że nikt z tego nie robi żadnego big deala, nikt nawet krzywo nie patrzy. A co więcej, spotkaliśmy się z jedną sytuacją, gdzie podeszła do nas również para fajnych chłopaków, którzy trzymali się za ręce, uśmiechnęli się do nas. To było przy choince na Rockefeller Center i zapytali się, czy zrobimy im zdjęcie przy choince, na co my, że oczywiście, że nie ma sprawy. Wymieniliśmy się fotkami, oni zrobili nam, my zrobiliśmy im. Niesamowite uczucie, naprawdę niesamowite uczucie. A jakie jest to życie społeczności LGBT tutaj? Co zdążyłeś zauważyć przez te 5 miesięcy z hakiem, jak tu mieszkasz? Wiesz co, paradoksalnie my tu jesteśmy niecałe pół roku. Nie mieliśmy zbytnio czasu trochę tej społeczności poznać, dlatego że jest różnica, jak przyjeżdżasz tutaj na przykład na wakacje, a jest różnica, jak przylatujesz tu żyć. Trzeba najpierw ogarnąć wszystkie niuanse związane z życiem w Stanach. A jakie te niuanse są, to zapraszam na kanał do Oli, bo ja tych wszystkich niuansów się uczyłem od Oli. Przed przylotem tutaj obejrzałem absolutnie każdy odcinek Oli z Nowego Jorku i tak naprawdę dzięki niej dowiedziałem się, jak wygląda tutaj codzienność, więc to było strasznie duże ułatwienie. Coś, co zauważyłem, odkąd tutaj jestem, społeczność jest o wiele bardziej otwarta. Ilość klubów, tutaj praktycznie każdy pub, każdy bar, każda kawiarnia ma tęczową flagę. Praktycznie każda. To my po prostu, nie wiem, zastanawiamy się czasem, czy są tutaj kawiarnie nie-friendly. Bo absolutnie wszędzie te flagi są. Społeczność jest bardzo otwarta, ludzie są strasznie mili. My też poznaliśmy już parę osób tutaj też właśnie ze społeczności LGBT z Nowego Jorku. Niesamowicie otwarci ludzie, naprawdę bardzo tacy też podeszli do nas z dużą troską. Z tym, że też się nas pytali, czy jest nam tutaj dobrze, czy się czujemy bezpiecznie, na co my powiedzieliśmy, że tak, że tutaj jest naprawdę bardzo fajnie i oni właśnie te doświadczenia też potwierdzają. Więc myślę, że to była bardzo dobra zmiana w naszym życiu. Trochę przez przypadek, ale jednak bardzo dobra zmiana. Czy spotkał Cię tutaj hejt albo jakaś obraza, albo napad za to, że jesteś gejem, za to, że starasz się i próbujesz tutaj chociaż być sobą Nie. w Polsce? Wiesz co, nie spotkaliśmy się tutaj, tak jak Ci mówię, nie spotkaliśmy się tutaj praktycznie z żadną formą dyskryminacji. Czy jak chodzimy do urzędu i przedstawiam się jako mąż, czy jak idziemy, nie wiem, do kawiarni, do pubu, czy jak idziemy do lekarza, no tak naprawdę wszędzie. Ostatnio była taka sytuacja, że byliśmy w teatrze i ja nie byłem w stanie wysiedzieć na miejscach, które nam przydzielono, ponieważ no, były tak strasznie wysoko. Wtedy mój mąż poszedł, zapytał się obsługi i powiedział, że mój mąż ma ekstremalny lęk wysokości. Czy możemy znaleźć mi miejsca, które są niżej? Na co obsługa nie zastanawiała się 5 sekund, się nie zastanawiała, podjęli od razu akcję. Zaprowadzili nas do miejsc, które były o wiele niżej. I jeszcze się w ogóle ten chłopak, który nas tam sprowadzał, zapytał się, jak nam się tutaj żyje, czy wszystko dobrze, bo słyszał też po akcencie, że nie jesteśmy stąd. Więc absolutnie jedyne, z czym się spotkaliśmy tutaj do tej pory, żeby nie było, że ja tak chwalę, że tu jest wszystko tak pięknie, idealnie, cudownie, wspaniale i tak dalej. Do tej pory spotkaliśmy się tutaj jedynie z życzliwością w naszą stronę i nie spotkaliśmy się z żadnym hejtem. Chociaż no to też nie jest tak, że tego hejtu tutaj nie ma. Natomiast myślę, że jest go o wiele mniej. I jakbyś miał porównać życie w Krakowie do życia w Nowym Jorku jako gej, to jakbyś to porównał, co ci się od razu rzuciło w oczy? Wiesz co, przede wszystkim jest to duża zmiana jakościowa pod kątem bycia sobą. W Krakowie, czy ogólnie w Polsce, tak jak mi się wydaje, bardziej faktycznie byliśmy ostrożni, bardziej tłumiliśmy w sobie pewne rzeczy, bardziej zachęcani tak naprawdę ze wszystkich stron nie obnosiliśmy się. Nie obnosiliśmy się ze sobą, bo po co? Bo spotka was coś złego, bo ktoś krzywo spojrzy, wiecie jak jest. Tutaj jest zupełnie inaczej, jest o wiele prościej,
o wiele prościej, bo też zauważyłem, że podejście ogółu społeczeństwa do ludzi LGBT, czy to gejów, czy to innych osób z tej społeczności jest o wiele bardziej otwarte. I o ile mam nadzieję i szczerze wierzę w to, że w Polsce się to też zmienia, o tyle bardzo się cieszę, że mogę tutaj być, gdzie jestem. Czyli poleciłbyś Nowy Jork gejom? Zdecydowanie. Jeżeli istnieje takie miasto, które miałbym polecić gejom, czy ogólnie osobom ze społeczności LGBTQ, to jest to Nowy Jork. Ja jeszcze Ci tak powiem od siebie, że mam koleżanki, które często mi mówią, że próbują się właśnie umawiać na randki, ale że większość facetów jest albo już zajęta, albo właśnie to są geje, ponieważ jest taka tutaj ilość homoseksualistów, ponieważ nawet Amerykanie przyjeżdżają z całych zakątków Stanów, gdzieś tam z Teksasu, z Kentucky, z Alabamy, przyjeżdżają tutaj jako geje właśnie po to, żeby móc być gejem, więc nie trzeba było przyjeżdżać aż z Krakowa, z Polski, żeby po prostu być sobą i móc się afiszować, nawet nie afiszować, po prostu nie hamować przed byciem sobą. Także cieszę się, że też tutaj przyjechałeś w takim razie, że też tutaj jesteś. Dziękuję Ci bardzo, to na tyle jeśli chodzi o moje pytania. Świetnie odpowiedziałeś, świetnie sobie poradziłeś, akurat coś Ci dzwoni. Coś mi dzwoni, koniec. To tyle w dzisiejszym odcinku w takim razie. Dziękuję, że spędziliście z nami czas. Dziękuję Ci za taką odwagę w sumie do mówienia o sobie, bo nie zawsze jest to proste. A ja dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że mogłem tutaj też trochę poopowiadać i pokazać ten Nowy Jork z perspektywy właśnie osoby ze społeczności LGBT. Mam nadzieję, że komuś może ten filmik trochę pomoże, może kogoś troszeczkę bardziej uświadomi. I też nie zrozumcie mnie źle, bo ja bardzo kocham Polskę. Nie, to zabrzmiało bardzo patetycznie. Ja w Polsce tak naprawdę zostawiłem kawał swojego życia, absolutnie kawał swojej rodziny, swoich przyjaciół, swoich najbliższych. I to są osoby, za którymi szczerze tęsknię. I o ile tutaj żyje mi się łatwiej, żyje mi się inaczej, prościej, o tyle no w Polsce kawał serducha zostawiłem. Ja Więc. też, jak każdy emigrant. Dziękujemy Wam bardzo za spędzenie z nami czasu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Polki w Ameryce. Pa! Pa! Dobra. Wiesz, gdzie skończyłeś? W ogóle ja zacznę.